W związku z zaistniałą sytuacją, jaka panuje na świecie, dużo mówi się w telewizji o tym, czym mają się zająć dzieci w domu, które zostały teraz właśnie z powodu tego wirusa, który panuje teraz. Powiem wam tylko tyle. Ci wszyscy, którzy nie mają akwarium w domu, niech właśnie żałują teraz, bo wydaje mi się, że akwarium to by była taka rzecz, na której by mogły dzieci skupić swoją uwagę na długie dni. Dzisiejszy film polecam szczególnie osobom, które namawiają rodziców, może współmałżonków albo współlokatorów na to, żeby u nich w domu powstało akwarium. Po prostu trzeba dać jakieś argumenty dla wszystkich tych, którzy właśnie temu się sprzeciwiają. W tym odcinku postaram się dostarczyć wam kilku mocnych atutów tego naprawdę pięknego hobby. Oczywiście wszystkich tych, którzy już mają akwarium, też bardzo serdecznie zapraszam na ten film. I tutaj teraz taka mała prośba do wszystkich tych, którzy właśnie już akwarium w domu mają. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co byście wy jeszcze dodali. Jakie argumenty przemawiają za tym, żeby mieć akwarium w domu. Okej, może na przykład znajdą się też takie argumenty, które mówią nie. Akwarium nie pasuje mi do domu. Też napiszcie koniecznie takie komentarze. Bardzo ciekaw jestem właśnie, jakie to argumenty by przemawiały za tym, żeby nie mieć akwarium w domu. Ogólnie jest tak, że jeżeli zależy ci na tym, żeby ten kanał się rozwijał, żeby na tym kanale było coraz więcej filmów coraz lepszej jakości, zależy mi na tym, żebyś pod każdym filmem zostawił koniecznie komentarz i lajka. To mi naprawdę pomoże. A teraz, po krótkim intro, zapraszam wszystkich na film. Witam wszystkich w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Jesteście na kanale Aquascaping TV. Ja mam na imię Sławek i od kilku ładnych lat robię dla was filmy o akwarystyce. Zapraszam was na kolejny odcinek. W tym filmie powiem wam, dlaczego w ogóle warto mieć akwarium w domu. Pewnie niekiedy sam sobie zadawałeś to pytanie. Ja w tym filmie postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli chcecie, możecie link do tego filmu podesłać wszystkim tym właśnie, którzy się sprzeciwiają założeniu akwarium w waszym domu czy tam biurze. Ogólnie zachęcam do udostępniania filmów moich na różnych forach, stronach, na Facebooku. To po prostu pomoże mi w zwiększeniu zasięgów. Jeżeli będzie większa oglądalność, będzie więcej filmów jeszcze lepszej jakości. Do sedna. Kiedy chcecie postawić akwarium lub postawić kolejny zbiornik, ludzie, którzy są przeciwni temu, na wasze pytanie odpowiadają pytaniem. A dlaczego w ogóle warto mieć akwarium w domu? Po pierwsze, akwarium ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Wielu ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego. Badania naukowe potwierdzają, że przebywanie w pobliżu akwarium korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Poleca się wpatrywać w zielony kolor osobie, która ma problem ze wzrokiem. Po prostu, patrząc na zielone akwarium, oczy najzwyczajniej nam odpoczywają. Przyglądanie się rybom wpływa odstresowująco. Pomaga nam się zrelaksować po ciężkim dniu w pracy czy w szkole. Wpatrywanie w akwarium się pozwala nam po prostu na przeniesienie się do lepszego świata, pozbawionego stresu i chaosu dnia codziennego. Dlatego przez wielu lekarzy polecane jest też jako sposób, który obniża ciśnienie krwi. Tak, to nie żart. Zwalcza również depresję oraz ogranicza rozwój chorób cywilizacyjnych. Po drugie, obcowanie z przyrodą.
W czasach, w których jesteśmy tak bardzo uzależnieni od technologii, elektroniki, telewizji, a pracujemy coraz więcej i nie mamy czasu na obcowanie z naturą, właśnie akwarium nam to gwarantuje. Akwarium daje nam bezpośredni kontakt z naturą, obserwowanie jak rośliny rosną, możliwość obserwowania zachowań ryb i piękna natury. Uwierzcie mi, że to świetna alternatywa dla naszych pociech, które wszystkie możliwe wolne chwile spędzają w komputerach czy telefonie. A właśnie tego dla naszych dzieci byśmy chcieli jak najmniej. Więcej po prostu jakiejś interakcji z przyrodą, mniej właśnie gier wideo. Po trzecie, idealne dla ludzi z alergią. Wiele osób chciałoby mieć w swoim domu zwierzęta, jednak większość z nich powoduje alergię. Przykładem są uczulenia na sierść czy włosy psów, kotów, a nawet na pióra papugi. Z akwarium nie ma tego problemu. Rybki nie powodują uczulenia, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Nie słyszałem o uczuleniach na wodę od akwarium czy na rybki. Jeżeli ktoś o tym słyszał, proszę niech napisze w komentarzu. Po czwarte, rozwija zainteresowania dzieci. Psycholodzy potwierdzają, że akwarium doskonale wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Po prostu uczy od małego, że małe zwierzęta też żyją i cierpią, jak są trzymane w złych warunkach. Uczy je odpowiedzialności. Niestety, pewnych rzeczy w życiu musimy się nauczyć i najlepiej będzie, jak nasze dzieci od najmłodszych lat nauczą się właśnie odpowiedzialności, systematyczności. Te rzeczy na pewno w dalszym życiu im się przydadzą. Rozwija zainteresowania. Fajne jest, jak młodzi ludzie mają już taki ogólny zarys, jak funkcjonuje biologia w akwarium w skali mikro. To może naprawdę rozwinąć się w dość dużą taką wiedzę, którą dzieci bardzo chętnie pogłębiają. Niekiedy wystarczy coś dziecku samemu podrzucić ciekawego, żeby poszło w tym kierunku i w ten sposób pomagać mu w nauce. Po prostu dobrze przekierować dziecko na lepsze zainteresowania niż na przykład granie w gry wideo. Po piąte, akwarium nie jest kłopotliwe. Tak, oczywiście, jakieś czynności co jakiś czas trzeba w nim wykonać, ale jak wcześniej mówiłem, to dzieci uczy systematyczności i pozwala oderwać na chwilę od tabletów czy komputerów. Ale co by nie mówić, akwarium jest mniej absorbujące niż na przykład taki zwierzak jak pies, kot czy nawet chomik. Nie musisz z nim wychodzić na dwór, kiedy jest zimno i brzydka pogoda. To też bardzo ważne. Dobrze utrzymane akwarium nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych zwierząt. Oczywiście, jak ktoś ma takie warunki i ma na tyle miejsca, jak najbardziej polecam psy, koty czy jakieś inne zwierzaki, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko do tych zwierzaków. Po prostu wydaje mi się, że akwarium jest mniej kłopotliwe niż właśnie te zwierzęta, o których wspomniałem. Po szóste, poprawia mikroklimat w domu. To bardzo ważna rzecz. W domu, w którym jest suche powietrze, akwarium poprzez parowanie świetnie nawilża i korzystnie zmienia mikroklimat. Po kilku tygodniach
widać już pierwsze oznaki poprawy powietrza. Naprawdę wiem, o czym mówię. W domu moim, zanim mieliśmy akwarium, często dopadał mnie suchy kaszel. Teraz nie mam już żadnych z tym problemów. To już ostatni, 7. argument. To chyba najważniejszy argument, który zostawiłem sobie na sam koniec. Akwarium to ozdoba domu. I kropka. Już nieraz przekonałem się, że pokutuje wśród wielu ludzi takie przekonanie, że akwarium to toporny filtr z gąbką, który znajduje się w środku akwarium i jakieś ledwo 2 pływające złote rybki. Nie mówię, że moje akwaria kładą na kolana, ale jak przychodzą do mnie znajomi, którzy kiedyś mieli akwarium w domu i rozstali się z tym hobby, przychodzą do mnie, do domu i mówią: wow, nie wiedziałem, że można mieć takie akwarium, nie wiedziałem, że tak akwarium może wyglądać. A ja mu od razu na to mówię, że jak chce naprawdę zobaczyć przepiękne akwaria, to niech sobie włączy któryś z kanałów moich ulubionych na YouTubie i tam są niekiedy relacje na przykład z konkursów azjatyckich aranżacji akwarium. Tam to dopiero są naprawdę perełki. Ale tutaj też muszę się pochwalić. Co najmniej 2 osoby po odwiedzeniu moich zbiorników wróciły ponownie do akwarystyki. Odpowiednio rozmieszczone, pomysłowo oświetlone akwarium może być cennym elementem aranżacji wnętrz. Takie rozwiązania widujemy w różnych miejscach, placówkach użytku publicznego, restauracjach, hotelach, a nawet urzędach czy przychodniach, czy nawet w biurach. Prezentują się pięknie i efektownie zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Piękne, kolorowe rybki, oryginalna aranżacja akwarium, ładne, soczyste, zdrowe, dobrze przycięte roślinki dodadzą naszemu mieszkaniu takiego specyficznego klimatu, którego pozazdroszczą nam nasi znajomi. A my wraz z naszą całą rodziną będziemy mogli sobie usiąść przy tym akwarium i się zrelaksować po ciężkim dniu w pracy czy w szkole. I takim sposobem macie 7 mocnych argumentów na to, żeby założyć w swoim domu akwarium. W dzisiejszym odcinku powoli się żegnamy. Zapraszam wszystkich na mój poprzedni odcinek, w którym to gościłem eksperta od rybek słodkowodnych. Jeżeli ktoś nie widział tego wywiadu, zachęcam wszystkich do zobaczenia, bo naprawdę człowiek ma dużo wiedzy. Zachęcam do komentowania, zachęcam do lajkowania. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, niech teraz to zrobi. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Powodzenia akwaryści. Zapraszam już na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.